Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych. Mapa nazywa się Idaho Tater Land. Twórcą mapy jest Puppets Farming Mods. Pojemność mapy 433,29 MB. Została wydana 18 sierpnia 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą ściągają się 11 modów, także to też trzeba sobie wziąć pod uwagę. Twórca pisze, że tutaj dużo jest spersonalizowanych rzeczy, między innymi bardzo ciemne noce, światło jest spersonalizowane jest tornado, no i dużo innych rośliny, także może być ciekawie ta mapa, rozgrywka może być ciekawa. Widać, że tutaj troszeczkę pracy było włożone w tą mapę. Dobra, mapa prezentuje się w ten sposób. No, jak widzicie, na dzień dobry widać, że jest tylko jedna uprawa. A dlaczego? No bo Idaho słynie z uprawy ziemniaków. No i tutaj właśnie na tej mapie zostało to zaprezentowane. Idaho jest przodownikiem, jeśli chodzi o ziemniaki w Stanach Zjednoczonych i ma chyba najlepsze te ziemniaki. Dużo firm wykorzystuje ich produkty, także coś o czymś to świadczy chyba. Dobra, przejdźmy sobie do upraw, bo oprócz ziemniaków, które tutaj królują, mam dodatkowe uprawy również. I od tej zimowej właśnie do samego dołu to są właśnie dodatkowe uprawy. Teraz sobie to wyłączymy. Przejdziemy sobie na teren, od którego zaczynamy na poziomie łatwym. To jest tutaj. No i teren, od którego zaczynamy, to jest tak, farma, na której się znajdujemy. 483 tysiące kosztuje. Pole numer 2 to jest niecałe 18 hektarów za milion. Tutaj mamy 14 hektarów za 839 tysięcy. No i tu mamy teren z wodą, leśnego terenu za 774 tysiące. To jest niecałe 13 hektarów tam. Ceny tutaj polu są naprawdę duże, duże pola, duże ceny. Tutaj mamy 41 hektarów za prawie 2,5 miliona. Tutaj 30 za 1 800 000. Mniejsze te poletka, na przykład tutaj mamy za 110 tysięcy, to jest 1,8 hektara. Tutaj mamy 119 tysięcy, niecałe 2 hektary. Także tutaj widać, że ten hektar za to pole, to tutaj nie wiem, jakieś 120 tysięcy będzie kosztowało. Tereny leśne 208 tysięcy, 210, 370, 302 tysiące. Co dobrą stroną też tej mapy również jest to, że można sobie kupić tereny, gdzie są domy statyczne i sobie je wykorzystać, lub po prostu je sprzedać i wykorzystać sobie teren. Tereny, na których znajdują się fabryki, skupy, to też możemy sobie kupić. Teren, na którym na przykład znajduje się sklep, też można kupić. Teren, na którym znajduje się handel zwierzętami, też można kupić. Także to jest naprawdę bardzo przydatna i ciekawa funkcja właśnie, która poszerza nasze horyzonty rozgrywki. Dobra, to. Dróg raczej nie. Tutaj kupujemy tereny i drogi są pod te tereny, także w ten sposób to wygląda. Dobra, kalendarz przedstawia się w ten sposób. No, tego jest trochę, bo są dodatkowe uprawy. Zwierząt tutaj nie ma. Jeśli chodzi o kontrakty, to są dostępne. No i też ceny tych kontraktów będą też ciekawe. Dostępne fabryki są właśnie takie. Posiadanych nie ma nic. Jeśli chodzi o znajdźki, to jest ich 50. No i tak się przedstawia tutaj ta strona mapy. Dobra, przejdźmy sobie teraz do oględzin. Tutaj mamy dom rolnika, od którego zaczynamy. Też jest dość ciekawy, jest to z mod huba. Można sobie ściągnąć na inną mapę również. Garaż. Halo. Dobra, dość obszerny. Także sprzętu tutaj możemy mieć dość sporo, bo jest też gdzie go chować. Jak widać, dom ładnie się prezentuje. Bardziej z tych nowszych tych domów jest. Tutaj mamy miejsce do spania. No i idziemy sobie obejrzeć resztę rzeczy na farmie. Odpalamy furę, jedziemy. Pierwsza szopa. W pierwszej szopie jest
dość sporo sprzętu, powiem Wam, bo jest to ten sprzęt, który tutaj najbardziej jest wymagany. Shop adekwatny do terenu, bo tutaj będziemy mieć sprzęt, który jest naprawdę dość sporych rozmiarów. Na dzień dobry tutaj mamy harvester, tutaj mamy dwie maszyny do zbierania ziemniaków, no wiadomo dlaczego. Tam mamy przeładunkową, tam mamy catcher. Także będzie tutaj duża zabawa właśnie, jeśli chodzi o ziemniaki. Jeśli ktoś lubi takie klimaty. No, Polacy chyba lubią ziemniaki, mi się wydaje, nie? No, Niemcy też niestety. Niestety. Tu mamy kolejny sprzęt pochłonny. Też nie byle jaki sprzęt. Także twórca zadbał o to, aby ten sprzęt na dzień dobry był właśnie odpowiedni. Tu są miejsca, gdzie możemy sobie postawić, schować ten bałagan. Tutaj mamy, że możemy flagę sobie schować, jeśli nie będzie potrzebna. No i co tam jeszcze mamy? Ciężarówkę, mamy silos na ziarna, silos na kopowe, ziemniaki głównie. Tu paliwko mamy, tutaj mamy wapno, suchy nawóz, stały, ten mokry nawóz. No i co jeszcze? No i reszta tutaj sprzętu jeszcze jest. Także tak się przestawia ta farma startowa. No powiem Wam okazale jest. Opłaca się tutaj zajrzeć na tą mapę i zobaczyć, jak to się wszystko tutaj prezentuje. No, temat z ziemniakami jest też bardzo ciekawy. Bardzo był rozwinięty właśnie na FS22, może dlatego, że zielonka weszła, gdzie okopowe były wprowadzone, ale było też sporo modów i dość ciekawie rozbudowane mody, jeśli chodzi o ziemniaki, bo tam było przetwór, jakieś ulepszanie ziemniaków, maszyny do ulepszenia ziemniaków, pozyskiwanie preniu ziemniaków, soflownia jakaś była, to było naprawdę ciekawe. I fajnie by się tutaj przydał ten sprzęt teraz. Szkoda, że go nie ma. Łącznie z tymi halami, takimi dużymi halami, gdzie można było przechowywać właśnie ziemniaki. Chłodnie to były właśnie i to było ciekawe. Dobra. Zważywszy na to, że tutaj dużo jest właśnie farm, znajdujemy się na jednej z nich. Tutaj będzie kup jedną. 378 tysięcy. No i mamy dom rolnika, mamy shopę, mamy silos. Także no, farma dość w ciekawym klimacie, taka zaniedbana, to jest zarośnięta, no ale no, fajnie się prezentuje, można sobie wykorzystać. No i dzięki temu, że tu mamy właśnie też dużo farm i możliwość wykorzystania statycznych budynków, można sobie zagrać z maksymalną ilość znajomych tutaj, zaprosić i pograć sobie ze znajomymi, co jest naprawdę też ciekawą perspektywą. Podobają mi się takie mapy właśnie, które dają szersze horyzonty do rozgrywki. Tutaj właśnie jest to dom statyczny, który można sobie zakupić. Można sobie teren wykorzystać, można sobie to sprzedać, można... No. Co chcecie. A, tylko zapomniałem, bo tutaj jeśli chcielibyście sobie dom kupić, czy kupić teren, jeśli sobie kupimy 89 tysięcy i sobie sprzedać dom, to samego domu tutaj nie sprzedacie. Jak to jest? Aktywuj zniszczenie. No nie da się usunąć domu. Dopiero jak najedziecie na shopa i każdy dom ma shopę i jak usuniecie, to wtedy znika dom, więc to też musicie mieć na uwadze. A my jedziemy dalej. Z góry jeszcze przepraszam za mój głos, bo jeszcze nie dojrzał, nie wyzdrowiał jeszcze. Także może się pojawiać chrypa miejscami. Jeszcze się leczę. Dobra, tutaj mamy kolejny dom, farmę. Zobaczycie, ok, teren numer 30, kwota 538 tysięcy, kup. No i mamy silos, mamy dom rolnika, mamy miejsce, gdzie mamy sprzęt. Także tak to się prezentuje. Dobra, my jedziemy dalej. Jak widać teren, może lekkie pagórki są, ale bardziej taki spokojny jest, nie ma jakichś tak
mocnych tych górek czy jakichś stronnych terenów, gdzie trzeba było już naprawdę kombinować ze sprzętem, ale tak czy inaczej mimo tego trzeba uważać, bo przy obróbce takich pola to trzeba mieć naprawdę dość mocny sprzęt. Dobra, wejdziemy sobie po prostu, zrobimy sobie ten budynek, no to jest market, gdzie sprzedamy sobie produkty z łańcucha produkcyjnego, jak również uprawy. Farmerski market. I jedziemy dalej. No i tutaj mamy tereny leśne też, które są podzielone na sektory. Można sobie to wykorzystania w różny sposób zakupić, wysprzątać drzewa, teren sobie zagospodarować. Jeśli chodzi o kolory, barwy, cienie, światło, kolory, barwy, co jeszcze? To należy do porządku. Po lewej mamy stację paliw, a po prawej mamy produkcję. Sobie stanę tutaj mniej więcej po środku. Mamy tak, zakład krawiecki. On tutaj kosztuje 240 000. Tutaj mamy właśnie taką recepturę. Recepturę. Składniki. Przedzalnia 110 000. Tu mamy akurat dwie. No i piekarnia. 150 000. A piekarnia to jest standardowo. Ok. Za budynkiem tam mamy, to jest chyba restauracja, fast food Scoop. No i resztę tam z tyłu też tereny, które można sobie zakupić. Tak jak mówiłem, fajnie, że można sobie zakupić tereny, na których są skupy, jest sklep, bo na przykład tutaj w tym miejscu mamy sklep, to ten teren jest naprawdę jeszcze możliwy do wykorzystania, co jest naprawdę ciekawe. Zawsze można sobie, nie wiem, jakieś dekoracje ulokować, czy potrzebne budynki, które chcemy wykorzystać. No i to jest właśnie piękno tego, że można sobie bardziej poszaleć z wyobraźnią. Tu w tym miejscu mamy młyn. Trigger jest z tyłu. Okay. Tutaj mamy 280 000. No i lista jest dość spora z tego względu, że właśnie fajnie, że twórca ujął nowe uprawy, które tutaj dodał. Nowe, dodatkowe uprawy, które dodał na mapę, są ujęte właśnie w produkcji. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo nie każdy właśnie to robi. A jeśli tego nie ma, no to wtedy taki klimat jest właśnie z FS19, prawda? I poniżej FS-u. I tam właśnie zrobiło się uprawy i tylko się do skupu zawoziło. Ale cena też była inna, niestety. No ale są też mody, które to zmieniają. Tutaj mamy marynarze z wyrzędami standardowych, gdzie mamy możliwość kupu, sprzedaży, jak również zakupu obornika i gnojówki. Możemy sprzedać pele, możemy kupić zwierzęta. Tutaj mamy teren bardzo ciekawy. Fajny pomysł, podoba mi się to, co tutaj twórca postawił. Zrobił 57 000 za ten teren zapłacimy. Tu mamy teren z halą, a w hali znajduje się ogródek. Czyli taka duża szklarnia ze zwykłej takiej standardowej szopy zrobione. Także tutaj mamy możliwość hodowania warzyw. Jeśli przyjdzie taka potrzeba, można sobie teren zakupić i heja z warzywami. Dobra, taki warzywny teren. Jeśli chcemy tutaj prowadzić rozgrywkę, i klimat bardzo dość ciekawy, wegetariański, że tak powiem. Zwierząt tutaj nie ma, chyba że sobie sami postawimy. Bardziej tu jest na
Wegetarianizm postawiony. Ciekawe, czy wszyscy ludzie tutaj są wegetarianami. Dobra, będziemy dalej. Jeszcze trochę mamy do przejechania. Trochę farmy do zwiedzania. Także następnym punktem będą kolejne produkcje. Ale to zaraz tam dojedziemy. No już widać na horyzoncie kilka produkcji. Na dzień dobry mamy tutaj ten niebieski budynek. To hurtownia. Większość z Was powinna kojarzyć standardowy budynek. Możemy sobie przywieźć produkty z łańcucha produkcyjnego, sprzedać, jak i również zakupić sobie palety właśnie z łańcucha produkcyjnego. Tutaj mamy firmę polską robiącą chipsy, czyli produkcja chipsów. 360 000. No i tutaj mamy 3 linie produkcyjne. Powiem Wam, fajnie jest zrobiony ten temat, bo wszystkie te znaki ostrzegawcze są w języku angielskim, a nazwa firmy jest po polsku. I to nawet się w tą kulturę amerykańską ładnie wtapia, bo tak jest. Nigdy nie byłem, ale wiem. A to samo mamy tutaj w Anglii. Dobra, tu mam 210 000 i produkcje, receptury, tak się przedstawiają. Powiem Wam, Polacy gdziekolwiek żyją, to w duchu jednak są głęboko patriotami. I to widać właśnie w takich postaciach, że te nazwy firm jednak są polskojęzyczne w dużym stopniu. Dobra, 240 000. Tutaj mamy znowu olejarnię. No i kolejny budynek, no to jest skup właśnie w takiej postaci. My sobie wjeżdżamy, przewozimy rzeczy. Jeśli nie chcemy obrabiać. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze na mapę, tylko Wam pokażę mniej więcej, gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy, w jakim kierunku pojechaliśmy. Czyli tutaj zaczęliśmy, pojechaliśmy sobie w dół, zrobiliśmy sobie tą farmę, z tej farmy pojechaliśmy sobie tutaj, zrobiliśmy tą farmę, stąd później udaliśmy się tu, market farmerski, stąd przejechaliśmy sobie, zrobiliśmy wszystkie te punkty tutaj, stąd przyjechaliśmy tu, no i teraz w dół jedziemy. Teraz jedziemy w dół, czyli na południe. Jedziemy z zachodu, zachodnią częścią na południe. Przy okazji trochę znaków skrosić. I tutaj powinien być gdzieś skręt w prawo, żeby go nie ominąć. Czy to był ten? Nie, to jest następny. Więc tutaj droga gruntowa, nie asfaltowa już, z lekkimi wybojami. Ciekawe, jak będzie się zachowywać podczas deszczu, ale widzę, że utwardzono, więc nie powinno być problemu. Gorzej jest, jak jest droga, gdzie się zachowuje, nie wiem, powiedzieć, jak pole, czyli robi ślady, a opona się aż zakopuje. Wtedy, jak jest błoto, to jest łoch. Ciężko się jedzie. Dobra, tu mamy kolejną farmę. To jest taka dość ciekawa farma, bardziej taka na bogato zrobiona. Ciekawie zrealizowana jest. Te wszystkie budynki są z ModHuba, więc można je sobie wykorzystać na innych mapach. Najpierw muszę sobie zakupić, bo przed zakupem nie mamy dostępu tutaj do tego terenu, więc to jest rozsądne i na miejscu. 301 000 za 1,01 hektara. A tutaj ciężko powiedzieć o hektarach. Tutaj mamy ciekawy garaż z oświetleniem w tym miejscu, jak w salonie sprzedaży samochodów. Tutaj mamy taki nowoczesny dom, gdzie możemy sobie się przespać, możemy się przebrać. A tutaj, nie tutaj,
któryś z tych drzwi było? O, tutaj. A tutaj możemy sobie właśnie ściągnąć dach. Jasno się zrobiło, ale musimy wejść w tryb budowy. O, jeśli chcielibyśmy coś sobie ulokować w tym domu, jakiś mebelek, jakąś dekorację, to nie ma problemu, lub coś, co będzie nam potrzebne, to fajnie, bo można to w ten sposób zrobić. Później tylko naciskamy, zamykamy dach, no to nie daje kolizji. Teraz wam zademonstruję szybciutko, żeby nie było. Postawmy sobie ławkę ogrodową w środku, albo taką ławkę kominową. Także nic nie przeszkadza, ładnie można sobie to postawić. Pyk i jest ławeczka. No i później zamykamy dach, a ławeczkę mamy w środku bez problemu postawioną. Także bardzo ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że będzie wykorzystywany w inni twórcy też mogliby go wykorzystywać. Zamknąłem przecież dach, co jest? Nie zamknąłem dachu? Nie się dało, że zamknąłem. No, co jest? Pokaż dach. Teraz jest ok. Jest dach. Ok. Także ta szopa też to ma. Też można to zrobić właśnie w ten pomysł z dachem. Pyk. Proszę bardzo. Też można sobie coś ulokować. No to bardziej ma praktyczne zastosowanie, bo tutaj możemy już sobie myjkę zrobić, czy coś. Także to jest ciekawy element właśnie. I fajnie, aby więcej takich modów było, bo daje oczywiście fajne możliwości. Dużo obszerne drzwi, łatwy dostęp do szopy. Mamy jeszcze windę, żeby sobie tutaj załadować coś. No i te drzwi się gaśne są, patrzcie się. Te drzwi są naprawdę wow. Fajna hurtownia, hurtownia, no w sumie to mogło być nawet hurtownia, bo dużo miejsca do przechowywania sprzętu jest, czy w ogóle, nie wiem. Tutaj jeszcze jest takie, żeby się to otwiera, zamykał. No tutaj szeroko, wysoko jest, na takie typowo amerykańskie duże sprzęty. Fajna szopa. Nie wiem, czy to Ikar chyba, czy Ikas. Chyba to robi, tak mi się wydaje. Zaraz szybko sprawdzę, żeby wam powiedzieć. Ikas, dokładnie. Także Ikas, on właśnie ma ciekawe te budynki, także jeśli szukacie ciekawych budynków amerykańskich z innowacjami, no to polecam sobie zajrzeć na profil Ikasa, bo on naprawdę robi ciekawe zabudowania. Dobra, będziemy jeszcze, mamy chyba 2 farmy z tego co kojarzę, do zobaczenia i będziemy kończyć wycieczkę tutaj, po tej mapie. Tu mamy kolejną farmę. Standardowo budynki. Dom rolnika. Jak to się tam... Silos, no i warsztat. Kup 245 000. Także mamy tutaj dachowanie sprzętu, również warsztat. No i ostatni teren, też dość ciekawy. Ma swój klimat. Bardzo przydatny będzie ten teren dla graczy, którzy będą chcieli sobie zacząć od, powiedzmy, zera, od takiego jak to powiedzieć, zaniedbanej farmy. No to akurat ten klimat tutaj się wpisuje od czegoś małego. Tutaj poletko małe jest z ziemniaczkami, to takie budynki stare. No i jeśli sobie ten teren zakupimy, to jest 137 000. No to mamy tutaj silos, dom rolnika, jak widać. Także też ciekawy klimacik tutaj jest. Jeśli ktoś chce właśnie w ten sposób zacząć, albo znajomy chce zacząć od takiego poziomu, to super. Dobra, przejdźmy sobie w tryb budowy, jeszcze z góry sobie zobaczymy. Także mapa ciekawa, pomysły bardzo ciekawe. Ciekawe mody są tutaj zapodane, także myślę, że ta rozgrywka może być nawet dość interesująca. No i ten klimat przewodni tych ziemniaków też robi swoje. Też to jest takie dość interesujące.
Oczywiście wszystko można sobie pozmieniać, nie ma problemu, można posprzedawać budynki niektóre. W większości trzeba uważać jedynie na te druty, te kable, bo nie wszystkie znikają, nie da się ich usunąć, a poza tym no to reszta nie powinno być problemu. Także można sobie samemu coś tutaj pozmieniać. Dobra, ja dziękuję za cierpliwość, za niedogodność, jeśli chodzi o dźwięk mojego głosu, chrypę. Bardzo dziękuję, że wpadliście, że jesteście. No i za Wasze wsparcie w postaci lajków, subskrypcji, podbić, no i komentarzy. Także dziękuję bardzo za to wszystko. Pozdrawiam wszystkich gorąco. No i do zobaczenia do następnego materiału. Na razie. Cześć.